Zastanawiałeś się kiedyś, co by było, jakby w Minecrafcie były pieniądze? Dzięki temu przedmiotowi możemy sprzedawać totalnie wszystko w Minecrafcie. Dla przykładu, diament kosztuje $8192, a celem naszego odcinka jest uzbieranie okrągłego miliarda. Ale na samym początku zaczynamy z zerem. Więc pierwsze co robię, to oczywiście zbieram drewno, narzędzia i jedzenie. Krokiem pierwszym, który musimy zrobić, to zdobycie glowstone'a, redstone'a i diamentów, więc tym się będziemy teraz zajmować. W wiosce pobieram hejbale, dzięki czemu mamy jedzenie, a jak zwrócicie sobie uwagę, to każdy item ma obok EMC, to jest wartość tego przedmiotu. W każdym razie niszczymy golema, robimy wiaderko i w skrzyni znajdujemy OP loot, mapa skarbów i skarb zniszczony. Dzięki czemu mamy TNT, jak widzicie tam wypadło, ono też jest nam potrzebne, ale to do późniejszego etapu i skopujemy się w dół, gdzie w jaskini znajdujemy redstone'a, który jest nam potrzebny i lava pool, gdzie robię portal do netheru. W netherze jesteśmy tu tylko i wyłącznie po glowstone, więc go zabieramy i wracamy. To tyle z netheru w tym odcinku. I tworzymy pierwszy przedmiot, który nam jest potrzebny. Najlepszy przyjaciel alchemika. Potem wam wytłumaczę. Albo może teraz. Łącząc ten przedmiot z węglem dostajemy czerwony węgiel. Łącząc ten przedmiot z czerwonym węglem, dostajemy jeszcze lepszy węgiel. Ten węgiel połączony z TNT daje nam nowa katalyst. I jak to połączymy, to otrzymujemy Destruction Catalyst. No i do tego przedmiotu dążymy, bo zresztą zaraz zobaczycie. Ale najpierw obsydian, bo będą nam potrzebne jeszcze 4 sztuki. No i znajdujemy diamenty, dzięki czemu możemy się wykopać do góry. Tam pozyskujemy węgiel, który będzie nam potrzebny do tego craftingu. I jesteśmy w wiosce i w tym domu spędzimy raczej cały odcinek, więc ja sobie tutaj posprzątam i robimy czerwony węgiel, robimy ten lepszy węgiel, robimy katalist, aż finalnie w domu craftujemy Transmutation Table. I to jest stół. Jeżeli coś tutaj wrzucimy shiftem, to ten stół się uczy tego craftingu i potem możemy to od niego odkupić. Musimy przynajmniej raz coś zdobyć, żeby potem móc to kupić. No i sprzedaję wszystko, co daje nam na samym początku. $143,000, więc kupuję potrzebne komponenty, aby stworzyć Destruction Catalyst. I to jest bardzo, ale to bardzo silny kill off. Zresztą zaraz się przekonacie, ale najpierw jakaś zbroja i creeper, bo jest nam potrzebny gunpowder, dlatego że ten kill off kopie za pomocą gunpowdera. Więc wkładamy gunpowder i teraz skoro nasz stół się go nauczył, to możemy go odkupić, więc kupuję go dużo. Istnieją 3 rodzaje gunpowdera w tym modzie. Jak widzicie, jest on potrzebny do skraftowania oto tej skrzyni, więc zrobię wszystkie 3 rodzaje. Skopuję się w dół, daję szybko drabinki do góry i wodę w dół. I teraz czas zaprezentować wam, jak kopię ten super kill off właśnie w taki sposób. A, widzicie w ekwipunku 3. slot, pominęłam tą rzecz. Jest to worek, który jest bardzo pojemny po prostu. Jak widzicie, ma bardzo dużo slotów, gdzie możemy trzymać gunpowder, a potem wszystkie rzeczy. No i po powrocie z jednego takiego runu zdobyliśmy trochę dolarów, ale zauważcie, jaki lapis był drogi. Wyciągam i sprzedaję. Kupuję więcej gunpowdera i runda numer 2. Równa godzina nam wybija, a ja sprzedaję kolejne rzeczy i mamy 200 000. Runda numer 3. Tak, i teraz jesteśmy na etapie, w którym musimy sobie zgrindować trochę kasy, aby stworzyć Energy Collector, Energy Condenser i Relay. Dokładnie MK1. Są 3 sztuki, ale o nich opowiem wam trochę później. Więc teraz jesteśmy na etapie kopania. Kopiemy sobie, wracamy, sprzedajemy, ale mamy już prawie 1 000 000 EMC i właśnie w tym momencie tworzę rzeczy, które nam są potrzebne, aby stworzyć pasywne generowanie się pieniędzy, czyli tak zwaną farmę pieniędzy. Skrzynia alchemiczna i mamy Energy Condenser, to jest skrzynia, do której skapuje nam pieniądz, ale żeby skapowało, musimy zrobić takie coś, co się nazywa Relay, więc właśnie tym się teraz zajmujemy. W międzyczasie Energy Collector, który też jest potrzebny, więc skrzynia, relay i kolektor. Dzięki czemu możemy teraz do skrzyni włożyć jakiś przedmiot i on będzie się kopiował. Jak widzicie, idzie to na razie bardzo, ale to bardzo powoli. Ale czym więcej konektorów, tym szybciej zaczyna wszystko iść. Więc zróbmy takie coś. Dodajmy glowstone'a, bo on czerpie jakby moc ze światła. Jak widzicie, idzie to szybciej, ale dalej nie jest to jakoś ultra szybko. Jak powiedziałam, to jest poziom pierwszy. Jest jeszcze MK2 i MK3. My będziemy chcieli przeskoczyć od razu na MK3, ale żeby to przeskoczyć, to trzeba zrobić najpierw MK2. Więc musimy wrócić do kopania 1 300 000, dzięki czemu zaczynamy tworzyć kolejne rzeczy. Relay MK2, jak widzicie, tu mam kolektor MK3, który podpinam do tego relaya MK1, dzięki czemu jeszcze szybciej się wszystko drukuje, pieniądze coraz szybsze. No ale teraz wchodzi wielki gracz, Relay MK3, dzięki czemu to wszystko jeszcze szybciej idzie, ale dalej jest to za wolno, abyśmy mogli przestać pracować, więc idziemy do kopalni. Po sprzedaniu wszystkiego mamy 500 000, więc kupujemy kolejny kolektor, jakby tworzymy kolejny bank, do którego będzie kapało nam
więcej pieniędzy. I widzicie, Gunpowder już na przykład bardzo szybko drukuje, dzięki czemu już możemy powoli zaczynać albo przestawać pracować. Znaczy moglibyśmy, gdybym była leniem. Ale że nie jestem i chcę to przyspieszyć, no to kopiemy dalej, bo na razie z kopania mamy znacznie więcej pieniędzy. Po tym grindzie mamy 650 i 1 400 000, więc teraz czas rozszerzyć naszą farmę znacznie. Dajemy trzeci kolektor i no Gunpowder już w jakimś logicznym sensie zaczyna się drukować. Więc czas na etap trzeci naszej historii, czyli tworzenie zegara i statywu na zegar. Zegar przyspiesza czas, dzięki czemu nasze farmy zaczynają działać jeszcze szybciej, ale są bardzo drogie. Także jak możecie zauważyć, zegarek kosztuje ponad 500 000. Więc trzeba kupić Gunpowder i lecieć znowu kopać. Po sprzedaniu wszystkiego mamy 779, więc stać nas na zegarek, a jeszcze możemy profity z naszego oczywiście banku wziąć, dzięki czemu mamy 800 000. No i tworzę zegarek. No i teraz został ostatni krok, czyli statyw, który kosztuje 4 653 000 dolarów. Tak, mogę trzymać w ręce ten zegarek, dzięki czemu, jak widzicie, wszystko przyspieszyło, no ale nie będę tutaj stać, bo dalej to jest za wolno, więc teraz najdłuższy green, aby nie trzeba było trzymać tego zegarka po prostu. 1 000 000, dużo Gunpowdera, kopanie, 3 godzina. Grube profity, 3 100 000 po pół godzinie kopania. Profity z naszego banku, ale niestety musimy się udać na ostatnią sesję kopania, bo zabrakło nam dosłownie 500 000 i spokojnie już nie wracamy do kopalni. 1 700 000 nam wystarczy w zupełności, dzięki czemu tworzymy statyw na zegarek i mamy zegarek, czyli 2 ostatnie komponenty. Tak zakończyliśmy rozdział 3. Patrzcie, jak teraz Gunpowder się mnoży. No, zabieramy ten stół do naszych banków i teraz na bieżąco możemy sprzedawać wszystkie rzeczy. 200 000, 300, 400 000. Zaczęłam duplikować już diamenty po prostu. I w tym czasie podmieniam też te gorsze kolektory jedynki na te kolektory trójeczki i chcę tak zrobić ze wszystkimi. A wiecie, co jest najlepsze z tymi zegarami? Że one się stakują, więc można dać ich więcej. Ale najpierw mamy tylko 2 banki, więc teraz będę dokupować kolejne. Też otaczam naszą fabrykę murami i w tym czasie się trochę tego zdążyło wytworzyć, więc podpinam wszystko. Kolejny bank. No i nie chcę mi się z każdej skrzynki oddzielnie odbierać tych rzeczy, więc wszystko podłączę pod jedną skrzynię. Jak widzicie, te diamenty się bardzo szybko drukują. I już mamy 1 000 000. Także efekt kuli śnieżnej jest tutaj dosyć mocno zauważalny. No zresztą zobaczcie sami, jak to leci. A ja kupuję kolejne zegarki i kolejne statywy na zegarki. Dzięki czemu wszystko idzie jeszcze szybciej. Tak, na samym początku drukowałam diaksy, ale teraz, jak zauważycie, podmieniam to na energy kolektory, żeby się już tworzyły nam, gdyż są droższe. No i nie będę musiała potem sprzedać tylu tych diamentów. Tak to one się produkują, ja je mogę na bieżąco podmieniać. I 2 miliony na naszym koncie. I kolejne zegarki. No, tutaj to już pieniądz robi pieniądz tak zwane, więc nie musimy totalnie nic robić. Ja już sobie nawet zaczęłam drukować zegarki, żeby nie musieć ich kupować. Czas jest ważny, a jako że mamy pieniądze, to możemy go kupić. 4 miliony. I zaczynamy drukować czarną materię już. 12 milionów. Jak widzicie, ta czarna materia naprawdę jest bardzo droga. Chyba mnie ponosi już z tymi zegarkami. Tutaj stworzyłam najlepszą zbroję w całej grze, ale tylko dla flexu. 53 miliony. I zegarki. No patrzcie, jak ta skrzynia się zapełnia. 130 milionów. Pierwsza sprzedana skrzynia, po chwili druga, 586 milionów. 683, 818, już zbliżamy się do końca, 932, 992 i ostatnie, to będzie ostatnia dark materia. Ona musi być warta dosłownie 8 milionów, już jest warta 6, 7, 8, 9 dla pewności i 1 miliard. 5 godzin 28 minut. Tyle nam zajęło to wszystko. A tak nasza baza wyglądała z góry. A jeżeli ten film osiągnie 2000 łapek, to zrobię live'a, gdzie postaramy się pobić ten czas. Tutaj grałam pierwszy raz tego moda, więc teraz na pewno będzie szybciej. Trzymajcie się, cześć!